Często pod naszymi filmami zostawiacie komentarze, że testujemy już tylko SUV-y, tylko crossovery, a gdzie jakieś inne nadwozia. No więc dzisiaj będzie zupełnie inne nadwozie, bardzo oryginalne, wymyślone od podstaw przez BMW. Nadwozie, które nazywa się SAK. Nie, to nie żart. Pokazujemy Wam SAK-a przez jedno S. Sport Activity Coupe to rozwinięcie tego skrótu, a to jego jedyny przedstawiciel na rynku, czyli BMW X2. Nowe oczywiście. BMW wymyśliło sobie SAK-a w 2017 roku pod postacią X2, ale żaden inny producent tego nie podchwycił i nie uznaje tych bredni, bo to czysty marketing. To jest naprawdę SUV, tylko z opadającym tyłem, czyli SUV coupé, stękający. Natomiast względem poprzednika ten samochód bardzo urósł, bo wyobraźcie sobie, że jest 20 cm dłuższy niż pierwsze X2 i jednocześnie niemal tak samo długi jak pierwsze BMW X3, które debiutowało w 2003 roku. Na szerokość mamy więcej 2 cm, na wysokość mamy 6 cm więcej, natomiast płyta ta podwoziowa tutaj i rozstaw osi urosły tylko o 2 cm. W związku z czym mamy auto dłuższe 20 cm, ale tylko 2 cm większy rozstaw osi i to spowodowało, że zobaczcie, jakie są ogromne zwisy. Ten z tyłu tutaj przez to wygląda jak odwłok osy. I to już samo to świadczy o tym, że auto zostało zaprojektowane z myślą o rynkach azjatyckich, bo u nas te takie mocne, długie zwisy nie są tak popularne jak tam. Tam często w samochodach tych właśnie produkowanych na rynki azjatyckie te osie są znacznie bliżej siebie, ale długość samochodu powoduje, że te zwisy są długie i z przodu, i z tyłu i dokładnie tak wygląda to w przypadku X2. Mnie te proporcje się nie podobają, szczerze mówiąc. Jeżeli chodzi o samą stylistykę, też jest bardzo kontrowersyjna nowej X2. Wygląda trochę, jakby projektował ją koleś z Parkinsonem. Tu mu się omsknęła ręka, tu mu się omsknęła ręka, szedł dalej, o tutaj mu się omsknęła ręka, no i wyszło mu dokładnie takie nadwozie, jak tutaj widzimy, trochę jak takie puzzle, które nie pasują do siebie. Takie przyszło mi skojarzenie, że wygląda ten samochód trochę jak obraz Picassa, więc może dzisiaj nam się nie podoba, ale kiedyś to będzie prawdziwe dzieło sztuki. Ale dzisiaj, no przykro mi, nie jest to dzieło sztuki ani z przodu, ani z tyłu, ani jak patrzy się na niego z boku. Przechodząc do szczegółów, to tutaj z przodu mamy całkiem ładnego bobera, bo ten bober nie jest taki wielki jak choćby w 4 czy w M3, natomiast rzeczywiście wygląda bardzo fajnie. W naszym przypadku mamy pakiet nie tylko M, ale też M Pro, co oznacza, że mamy bardzo dużo czarnych elementów, mamy lampy, które są już lampami matrycowymi i shadow line, tutaj czarne. Z przodu jest, jak tak patrzycie od frontu jeszcze, jak cię mogę. Zdecydowanie gorzej jest z tyłu, bo na przykład w skład tego pakietu wchodzi taki spoiler, który wygląda, jakby ktoś go kupił na AliExpress i tutaj po prostu domontował. Do tego światła, które są dosyć pokraczne, zachodzą tutaj głęboko na błotniki, ale mają dwa takie zęby. No i najbardziej kontrowersyjna część to dół tutaj w tej wersji M tego zderzaka, gdzie tutaj ma jakieś wybrzuszenie, tutaj ma wybrzuszenie, tutaj coś, co udaje dyfuzor, czyli dwie takie płetwy, a rury wydechowe, a w zasadzie jedną rurę tylko, tam schowaną w tamtym miejscu, która wychodzi w dół. Więc macie M-pakiet, ale jednocześnie nie macie nawet rur wydechowych, które by nadawały mu trochę sportowego charakteru. Ale najlepsze to pojawia się w informacji prasowej. Zaraz Wam powiem, jak wygląda według BMW ten samochód. Otóż niezależnie sportowo i progresywnie, natomiast ta tylna część ma poszerzone nadkola i uwaga, atletyczną sekcję barkową. Gdzie są barki normalnie? Tutaj, tak? No więc tutaj, ta część to jest atletyczna sekcja barkowa. Brzmi to tak, jakby to wymyślił jakiś miłośnik fitnessu, który chciał zostać, miał takie ambicje, zostać misterem uniwersum, ale mu nie wyszło i musiał poszukać sobie pracy gdzie indziej, no i znalazł ją w marketingu BMW. Pakiet sportowy M i pakiet sportowy M Pro w tym wypadku kosztują łącznie ponad 25 000 złotych. Co ciekawe, w jego skład wchodzi mnóstwo czarnych elementów, ale nie relingi, bo za relingi takie czarne,
błyszczące musicie dodatkowo dopłacić 1500 zł. Ale macie w tym pakiecie nie tylko stylistyczne różne akcenty, ale macie też na przykład sportowe hamulce z zaciskami takimi czerwonymi. Tej felgi nie macie, bo jest 19-calowa, czy tam 18-calowa nawet. W naszym przypadku to 20-calówka, która wymaga dopłaty kolejnych 5900 zł. Ale co ciekawe, można tu mieć nawet 21 cali felgę, jaka normalnie funkcjonuje w segmencie E, a nie w segmencie C, bo to jest przecież kompaktowy SUV. Oprócz tego adaptacyjne zawieszenie, które względem standardowego X2 jest obniżone o 15 mm i oczywiście regulowane, może być twardsze albo bardziej miękkie. Są matrycowe reflektory, te z przodu też w pakiecie, ale na przykład nie ma napędu X-Drive. W wersji, którą tutaj mamy, czyli 20 i nie mamy nawet 2-litrówki, nawet nie mamy 4 cylindrów, mamy jedynie silniczek 1.5 o mocy 156 koni mechanicznych. No, oczywiście go pokażemy, chociaż tam oglądać nie bardzo jest co. Proszę. Tak teraz przedstawia się BMW z oznaczeniem 20i. Silnik umieszczony poprzecznie w dodatku, a nie wzdłużnie. Więc nawet jakby miał napęd na 4 koła X-Drive, to nie byłby to stały napęd, tylko byłby to napęd dołączany z tyłem, na który może zostać przekazanych maksymalnie 50% koni albo newtonometru. A jak jeździ taki X-Drive z dołączanym tyłem, możecie sobie obejrzeć tutaj, bo testowaliśmy BMW X1, czyli tak naprawdę podstawę X2, czy tam X2 bez ściętego tak bardzo tyłu, nie w wersji coupé. I sobie zobaczcie, jak jeździ nawet po śniegu, po Słomczynie. No więc tutaj, tak jak wspomniałem, mamy napęd naprzód, 156 koni z silnika spalinowego, ale oprócz tego jest układ mild hybrid, co oznacza, że jest dodatkowy silniczek elektryczny, który ma 19 koni mechanicznych. On jest połączony bezpośrednio razem z silnikiem spalinowym i łącznie oba generują 170 koni mechanicznych. Napęd tylko naprzód, skrzynia dwusprzęgłowa, choć nazywają BMW Steptronic, czyli dokładnie tak jak swoje 8-biegowe automaty. A teraz poruszmy kwestię ceny. Bo przy okazji testu Lexusa LBX, który jest segmentem B, samochodzikiem miejskim i kosztował w naszej wersji jakieś 190 tysięcy złotych, a zaczynał się od 170, a można go kupić i za 140 tysięcy w podstawie. Pisaliście, Boże, w klasie premium, 3 cylindry, 140 tysięcy w podstawie, 200. No więc wiecie, ile ten 3-cylindrowy samochód, który jest kompaktem, który ma 4,50 metra długości, kosztuje? 195 tysięcy złotych. Ale my tutaj mamy czerwony lakier za 4300 zł. Zwiększony bak paliwa, 10 litrów dodatkowo mieści, kosztuje 300 zł. Ogrzewanie kierownicy 900, pakiet sportowy M-Pro 8800, aluminiowe felgi 5900, pakiet sportowy M17 700, hak holowniczy 4500, relingi dachowe 1500, szklany dach 6000, 2100 za przyciemniane szyby tylne. Rozumiecie? Kupujecie pakiet M i pakiet M Pro, płacicie za to ponad 25 tysięcy złotych, żeby mieć trochę czarnych elementów na samochodzie i jednocześnie nie kładą Wam ciemnej folii na tylnych szybach, tylko musicie za to dopłacić 2100 złotych. To już jest naprawdę grube przegięcie. Ogrzewanie foteli przednich 1800, kamera wewnątrz 900, pakiet innowacji, na który składa się alarm, składane lusterka zewnętrzne, dostęp komfortowy, nerki BMW Iconic Glow, czyli one tutaj świecą. Zaraz Wam pokażę, jak świecą. Proszę, tak świecą. No i jeszcze mamy systemy asystujące kierowcy Professional za 8900. I to wszystko, moi drodzy, w wypadku tego dokładnie egzemplarza kosztuje werble 292 400 zł. 300 tysięcy złotych za BMW z silnikiem 1.5 z 3 cylindrami. Po 100 za cylinder. Ale teraz pytanie, czy dostajemy naprawdę praktyczny i fajny wóz, bo może to jest tak, że to są 3 cylindry, ale może tak jak w przypadku BMW dają radość z jazdy, albo może chociaż dają radość z przewożenia bagaży. I rzeczywiście, jak sobie tutaj zerkniemy do bagażnika, to mamy bardzo, bardzo przyzwoity bagażnik, bo ma 515 litrów pojemności i już wygląda sam w sobie na dosyć duży. Nie rozumiem natomiast, oj, zatrzymaj się, dobrze, dlaczego kamerę ukryto w tym
obskurnym spoilerze, chyba że to tak naprawdę przyszło z AliExpress razem z kamerą wbudowaną i to jest taka atrakcja dodatkowa. Ma spryskiwacz, tylko nie rozumiem, dlaczego nie ukryto tego w znaczku BMW, o tutaj pod spodem, tak jak bywa i w Volkswagenie, i w Mercedesie, i w niektórych BMW również, wtedy w ogóle ona jest odporna na jakiekolwiek zachlapania. No dobrze, ale pominijmy to. No więc mamy tutaj te 515 litrów bardzo przyzwoitego bagażnika. Mamy tutaj ten wspomniany hak, który elektrycznie, i to całkowicie elektrycznie się otwiera, cyk, więc nie ubrudzicie sobie łapy, nie trzeba go ani blokować, ani chowając go nie trzeba go wkładać tam do tyłu i mocować, tylko wszystko się odbywa elektrycznie. Mamy fajne miejsce, w które wchodzi idealnie gaśnica. Tutaj w to miejsce pisaliście, że gaśnica to powinna być w samochodzie i rzeczywiście można było ją zastosować gdzieś tam pod fotelem, zamontować pod fotelem pasażera. Jest gniazdeczko do zapalniczki, są dwa haczyki tutaj w tym momencie, bardzo przyzwoita półeczka, która się łamie na pół i tam głęboko wchodzi, więc żeby ją wyciągnąć, nie trzeba wiele siły użyć. Bardzo sprytnie rozwiązane, ale żeby ją zamocować, to trzeba trochę się tutaj już nakombinować, ale pyk, o, wejszła. No i mamy też dzielone siedzenia oparcia tylnej kanapy w proporcjach 40-20-40, czyli tak jak lubimy, bo wówczas możecie przewieźć sobie dłuższe przedmioty, natomiast nie składają się z tej pozycji te oparcia foteli, więc trzeba je złożyć otwierając tylne drzwi. Pod spodem tutaj, proszę, wchodzą jakieś tam na rzepce. Zestaw chyba do naprawy kół, tak jest. Znaczy do próby naprawy kół, to jest lepsze określenie. Apteczka i oprócz tego jest tutaj dosyć sporo miejsca, na przykład, żeby włożyć tutaj jedną kabinówkę i jeszcze oprócz tego jakiś plecak być może wejdzie. Natomiast podłoga się nie opuszcza, gdyż tam w tym miejscu mamy baterię do układu Mild Hybrid. Standardowy test walizek. No tutaj ogranicza, ale dosłownie troszeczkę ta półka tylko nam głębokość tego bagażnika w tym miejscu. Ale jak na płasko to położymy w ten sposób, położymy to na płasko w ten sposób, to dwie duże walizki do kompaktowego bądź co bądź SUV-a nam wchodzą i jeszcze tu zostaje sporo miejsca. Jakbyśmy sobie tę półeczkę tutaj zdemontowali, no to ograniczeniem może być tylko w tym przypadku mocno opadający tył, ta klapa samochodu. Ale może pójdzie, a kto wie. A tak wtedy, o, w ten sposób. I tak wtedy w ten sposób. O, proszę bardzo. I jeszcze jedna. Cyk. I proszę bardzo. 3 i zobaczymy, czy się teraz to domknie. 3, 2. A nie domknie się. A wiecie, czemu się nie domknie? I nawet tego nie dopchnę, choćby srały skały w żaden sposób, ponieważ wybitnie elegancko to wyprofilowano tutaj. Zobaczcie, jaki tutaj jest parapet. Cała dłoń w to miejsce mi wchodzi, chociaż szyba jest dopiero tutaj. To ma tak grubą całą zabudowę i szczerze mówiąc, nie wiem, no więc tego tutaj nie przemyślano i bardzo ta jedna część tutaj ograniczyła pojemność tego bagażnika, w zasadzie taką praktyczność. Zanim wsiądę jeszcze do tyłu, to zobaczcie, jak wielka jest klapka wlewu paliwa tutaj. Dlaczego? Dlatego, że jest dostosowana do tego, żeby tutaj w tym miejscu zainstalować, proszę bardzo, gaz LPG i wówczas w tym miejscu macie wlew gazu, czyli tak zwany korek wstydu. Nie no, oczywiście żartuję, to chodzi o to, że ten samochód X2, ta jest pierwszą X2, która też występuje w wersji elektrycznej i X2 i wówczas tutaj po prostu macie dużo większe gniazdo do ładowania, bo CCS-a, stąd tak duża klapka i tak dużo miejsca tutaj pod spodem. A normalnie w tym miejscu w dieslu jest wlew AdBlue. No, tak może być. Wyprofilowana ta deska tutaj jest z przodu na tyle, że rzeczywiście można się dosyć blisko przysunąć, a nadal ma się wygodną pozycję. Tam na stopy jest fajnie pod ukosem zrobiona ta półeczka idealnie, więc jest w ten sposób dosyć wygodnie. Natomiast mam maksymalnie obniżony fotel w tym momencie, a nadal stosunkowo wysoko siedzę. Zobaczcie, jak niewiele przy tym szklanym dachu zostało mi miejsca nad głową. W zasadzie na jednego palca. Nie, nawet nie tego, tego bardziej. O, ten wchodzi, ten już nie wchodzi, już o tym nie wspominałem. Jak na kompaktowego SUV-a, który ma raptem 455 cm długości, to naprawdę tego miejsca tutaj jest sporo.
tak bym powiedział. Wyprofilowanie fotela jest takie, tutaj ma wgłębienia, że kolana mogę w ten sposób sobie trzymać dosyć wygodnie, natomiast jakby przyszło mi na bokach trzymać, to zobaczcie, już tymi kolanami zawadzam tutaj o boki tego fotela. Natomiast bardzo dużo miejsca jest na stopy, mogę sobie jeszcze tam spokojnie postepować trochę. Bardzo pionowo, natomiast są oparcia foteli ustawione i można je pochylać, niemniej tylko do pozycji jeszcze bardziej pionowej. To już jest maksymalnie tak opuszczone, można powiedzieć, czy tam pochylone do tyłu. W ten sposób siedzę pionowo, w ten sposób siedzę mniej pionowo i w pierwszej i w drugiej postawie mam tak samo mało miejsca nad głową. Jakby nie było szklanego dachu, tego miejsca byłoby dokładnie tak samo mało, ponieważ ten dach tutaj ma w tym miejscu roletę, w związku z czym tutaj i tak jest, widzicie, o takie wybrzuszenie, a w wersji bez szklanego dachu po prostu jest na tej wysokości dach, więc i tak zawadzałbym głową i to w każdym położeniu tego oparcia. Natomiast dosyć wysoko jest ta tylna kanapa, podniesiona względem przednich foteli, więc rzeczywiście tutaj macie przynajmniej dobre podparcie. Nie jest to auto na długie trasy dla wysokich osób, tyle mogę powiedzieć. Tak siedząc tutaj w nim bym się po prostu umęczył, natomiast wierzę, że osoby skromniejszej postury i wzrostu będą miały wygodniej. Otwieramy i co tu mamy? No mamy po prostu podłokietnik, szeroki dosyć, natomiast z otwartymi otworami na kubek. Niemniej dobrze, że one nie są ułożone w ten sposób, więc tutaj nie wpada Wam nigdzie łokieć, tylko wygodnie możecie go trzymać. Są tak bardziej z przodu, w kierunku do pasażerów, więc jest ok. Nie ma trzeciej, czwartej strefy klimatyzacji, są za to nawiewy, 2 gniazda USB-C i taka jakaś skromna półeczka wyłożona plastikiem. Bardzo ładne i fajne i dobre wykończenie. Natomiast wąski otwór drzwiowy, ten tutaj z tyłu, przez to, że to nadkole mocno wchodzi w dół, znowu ten rozstaw osi daje o sobie znać. Jakbyśmy mieli większy, to tutaj mogłoby to być inaczej wyprofilowane i ten otwór drzwiowy do wsiadania byłby wygodniejszy. Dramatu nie ma, ale czujecie, że też nie jest to taki otwór drzwiowy, jak być powinien dla dużych, wysokich osób. No więc wracając do wykonania, to może na przednich drzwiach pokażę, bo tak będzie lepiej. Tutaj bardzo przyjemne, fajne, miękkie obicie. To tutaj super wstaweczka, ona, wyobraźcie sobie nawet, słyszycie, ona nie jest taka plastikowa, bo nie wydaje takiego dźwięku, tylko ten dźwięk jest taki bardziej premium, bo ona jest jakby miękkim materiałem. Mięciutko jest tutaj na przestrzeni całego podłokietnika. Plastik to w zasadzie to tylko, to tutaj w środku i to. W pakiecie M i M Pro w naszym przypadku dostajecie oprócz sportowych, bardzo ładnych, fajnie otulających nawet tutaj na wysokości barków foteli, na przykład obitą bardzo ciekawym materiałem deskę rozdzielczą. To jest ta sama faktura, która jest tu na boczku foteli i to też nie jest twarde, tylko to jest mięciutkie. To wszystko jest super zmontowane, to ładnie wygląda. Tu zobaczcie, możecie mieć takie stylistyczne akcenciki w postaci tych linii, które są nierównomiernie. To nie kosztuje nic, możecie to sobie domówić, a możecie też sobie tego nie domawiać, tych paseczków znaczy i macie wtedy całą srebrną tą listwę, natomiast naprawdę to jest świetnie zmontowane. Ten ekran tutaj trochę się rusza, natomiast są to 2 ekrany tak naprawdę, oba ponad 12-calowe, za jedną taflą szkła, taką wykrzywioną, schowane po to, żeby ten był skierowany trochę w kierunku kierowcy. Wisząca konsola centralna w tym miejscu, tu ją podtrzymuje tylko taka jedna stópka, natomiast tu jest całkowicie otwarta i tu jest pod spodem całkiem sporo miejsca. 2 uchwyty na kubek w praktycznym miejscu, bardzo praktyczne mocowanie telefonu w tym miejscu, cyk, zablokujecie go sobie w tym miejscu i nie przemieszcza się, nie porusza, widzicie go, a jednocześnie jest dobrze przymocowany. Bardzo fajne, sprytne rozwiązanie. Dodatkowo to tutaj wokoło może troszkę świecić. Podłokietniczek skromny, tutaj pod spodem, niewiele tutaj jest miejsca, ale za to jest wygumowany, więc nic nie będzie się przemieszczało. Natomiast nie ma tutaj na przykład miejsca, żeby schować gdzieś swój portfel tak, żeby był niewidoczny z zewnątrz, czy choćby telefon, bo tu telefon się nie zmieści, tu jak go położycie, to będzie go widać. No możecie go tylko wrzucić sobie ewentualnie do schowka, który już niestety tak dobrze wykonany nie jest, bo jest po prostu wszędzie plastikowy, natomiast jest dosyć pojemny. Natomiast niestety są też pewne wady. Wadą absolutnie największą jest to, czyli system multimedialny 9. generacji. System 9. generacji, BMW go tak oznacza. No działa to, powiem Wam, no nie najlepiej.
To jest po pierwsze. Może jeszcze tam dosyć szybko, natomiast połapać się w tym wszystkim to jest tragedia jakaś. Jeszcze szczególnie dla człowieka, który tak jak ja używa systemu telefonu iPhone, gdzie wszystko jest proste i czytelne i poukładane, no to tutaj to jest w cholerę skomplikowane. Żeby cokolwiek tutaj sobie włączyć, żeby cokolwiek tutaj znaleźć, to naprawdę trzeba natracić w cholerę czasu. Nie rozumiem, czemu zrezygnowano z poprzednich systemów, które były intuicyjne, proste w obsłudze. To, co tutaj macie, to jest dobre w tablecie, jak siadacie na kanapie i chcecie się tym wszystkim pobawić. Natomiast tutaj, żeby nawet ustawić dźwięk, czy właśnie komfort foteli, to musicie wchodzić w to, bawić się, żeby ustawić klimatyzację, to samo trzeba tutaj gdzieś poprzesuwać. No, nawet mi się nie chce w to zagłębiać, szczerze mówiąc. Są systemy, takie na przykład jak w nowych Lexusach czy Toyotach, czy jak systemy w Audi, które są przejrzyste, czytelne i dokładnie tak powinno to wyglądać w samochodach. NCAP zapowiada, że w najnowszych testach będzie też brało pod uwagę to, jak są zaprojektowane systemy multimedialne w samochodach. No więc powiem Wam, że BMW to zostanie znokautowane, jeżeli to będzie nadal stosowało, kiedy te przepisy wejdą w życie. Bo zamiast 5 gwiazdek dostanie ze 2 albo ze 3 za samo to, jak bardzo te multimedia odwracają uwagę od drogi. Ja wiem, że to wszystko można sobie skonfigurować po swojemu, poprzekładać te wszystkie kafeleczki, że sobie zrobić dostęp do skrótów i tak dalej. Tylko to jest samochód, a nie tablet, ani komputer, gdzie sobie robicie pulpit i ikonki tam, gdzie chcecie, ustawiacie. To wszystko powinno być proste, czytelne, nie odwracać uwagi od drogi. A tutaj to jest po prostu dramat. Nawet nie włączycie sobie tutaj przyciskiem, tak jak powinno być w BMW, trybów Comfort, Sport, Eco i tak dalej, tylko trzeba wejść w My Modes i to już nie są tryby jazdy, tylko macie Personal, Sport, Efficient, Expressive, Relax, Digital Art. Jeżdżę tymi samochodami trochę i w życiu mi się nie zdarzyło włączyć żadnego Expressive w BMW. Na cholerę to w ogóle tutaj jest. BMW powinno mieć tryby Comfort, Sport, Eco. Koniec, kropka. Chciałbym zresetować komputer pokładowy. Napęd i podwozie to nie. Właśnie, i tu się zaczynają schody, bo wyobraźcie sobie, że nie możecie zresetować sobie z użycia paliwa średniego, tutaj z poziomu komputera pokładowego, jak kiedyś było w BMW, prościutkie, tutaj na dźwigni kierunkowskazów mieliście BC Board Computer i tam się to resetowało. Nie, teraz musicie tutaj zagłębić się w to menu. Nie pamiętam, gdzie to było. My Modes, nie. Wspomaganie kierownicy, nie, ale od razu ograniczenie sobie wyłączymy. Przekraczania prędkości, żeby nam nie piszczało. Oczywiście nie przekraczamy, ale gdyby się tak zdarzyło. Tutaj systemy to nie, jazda nie. Gdzie to było, kurde? To gdzieś tutaj? To nie. To nie, to nie. O. Od wybranego momentu. Dobrze, zresetowane. Naprawdę chciałbym móc coś dobrego powiedzieć o tym silniku i od tego zacznę w sumie. Bo jak tak ruszacie nim, to naprawdę ta dynamika jest całkiem niezła. 170 koni dają tutaj radę. Delikatnie kładziecie nogę na pedale gazu i czujecie, że ta elektryka jakby go delikatnie faktycznie wspomagała. On chętnie nabiera obrotów, delikatnie, naprawdę delikatnie kładę nogę na pedale gazu i zachowuje się bardzo, bardzo przyzwoicie, jeżeli chodzi o dynamikę. Bo jeżeli chodzi o dźwięki, no to jest to niestety koszmar. Słyszycie te 3 cylindry już od wolnych obrotów. A im bardziej te obroty rosną, tym wrażenia słuchowe są gorsze. Naprawdę nie mam nic do 3-cylindrowych silników. Ten, który był w LBX-ie, naprawdę spoko. W Peugeotie, w Citroenach te 1.2 THP dają radę, nie drażnią. To są po prostu tanie samochody do przemieszczania się z punktu A do punktu B i tam nie zwracacie na to uwagi w zasadzie. Tutaj to jest po prostu koszmar dźwięk tego silnika. Zawieszeniowo, skoro już wjechaliśmy na taką gorszą drogę, jest nieźle. Zdecydowanie w kierunku sportowego ma zestrojenie tego zawieszenia i czuć to jest nawet w ustawieniu komfortowym. Jak wejdziecie sobie w ustawienie sportowe i je aktywujecie, no to rzeczywiście wtedy ta sztywność jeszcze rośnie i tutaj to już jest naprawdę twardo.
twardo. W ustawieniu komfortowym jest trochę twardo, w ustawieniu sportowym jest bardzo twardo. Ten niższy prześwit, to obniżone o 15 mm zawieszenie są spoko, jak jeździcie po równych drogach, ale jak jedziecie po drodze wyboistej, po drodze z płyt takiej jak tutaj, po drodze z kolejnami, czy jak przejeżdżacie przez próg zwalniający, to niestety czujecie, że to jest sportowo zastrojone zawieszenie. I kompletnie, ale to kompletnie nie współgra mi to z tym silnikiem. Zdecydowanie wolałbym w tym aucie zrezygnować z tego M-pakietu, który to zawieszenie usztywnia, tylko wolałbym mieć normalne, standardowe zawieszenie. Natomiast w trybie sportowym ten silniczek rzeczywiście jeszcze dodatkowo nabiera wigoru. On już tutaj nie wyłącza tego silnika w ogóle, tego układu mild hybrid i każde położenie nogi na pedale gazu sprawia, że odjeżdżacie do przodu i to naprawdę dynamicznie. Nie trzeba wcale wciskać tego pedału gazu w podłogę. Zobaczcie, 2000 obrotów, ja tylko delikatnie kładę nogę i on nabiera prędkości i to dosyć chętnie. Więc ta moc i ten moment obrotowy są tutaj absolutnie wystarczające. Choć sam samochód nie jest lekki, bo waży 1645 kg, to dokładnie 160 kg więcej niż poprzednik z podobnym trzycylindrowym motorem, ale jednocześnie więcej, chyba o 15 czy 20 kg, niż pierwsze BMW X3 20i, które miało 4-cylindrówkę dwulitrową, a tutaj przecież mamy lżejszy motor, bo on ma 1.5 i 3 cylindry. Natomiast niestety ma ten układ mild hybrid, który dodatkowo go obciąża. No dobrze, jechaliśmy troszkę tak tu przyspieszając, tu hamując chwilę w trybie sportowym i tak dalej i mamy zużycie paliwa średnie 9,6 litra. Więc teraz jeszcze zresetuję na nieszczęście to zużycie paliwa. O, teraz szybciej wszedłem w to. Wystarczyło tylko strzałeczkę wstecz. I zobaczymy, ile będzie palił przy takiej normalnej, spokojnej jeździe w trybie efficiency, korzystając z dobrodziejstw całego tego układu mild hybrid. O, dziwnie zaprojektowany jest zagłówek. O, może teraz lepiej. Jak jest bardzo opuszczony, to tutaj wbija mi się w kark. Natomiast jak go sobie podniosłem, to już jest znacznie lepiej. O, mogę mieć wygodnie opartą głowę, podparte barki. Sam fotel naprawdę bardzo wygodny. Ma tutaj regulację nawet podparcia pod uda, więc wystarczająco to siedzisko jest długie. Mogę je sobie jeszcze kołyskę zrobić, tak żeby podeprzeć te nogi jeszcze lepiej. Natomiast nie zmienia to faktu, że czuję się, że siedzę wysoko. Naprawdę wysoko. Nie obraziłbym się, jakby ten fotel był opuszczony jeszcze kilka centymetrów, co by pasowało też do rzekomo sportowego charakteru BMW. Tutaj natomiast mam bardzo przyjemnie naprawdę podparte te barki. Tak jak wspominałem, dobrze trzyma ten fotel na boki, zarówno tutaj w miejscu... co tutaj jest? Co tutaj jest w tym miejscu? Silny mówi, że u niego tu jest tłuszcz. U mnie też go trochę jest, ale oprócz tego mam, nie wiem, żebra, boki po prostu. Podpiera boki i też podpiera tutaj całkiem sensownie. I ogólne uczucie takie przez to zawieszenie i przez ten układ kierowniczy jest takie, że faktycznie ten samochód cieszy, jeżeli chodzi o kierowanie po równej drodze. No więc jak będziecie sobie jechali w trybie efficiency, tak spokojnie, 80-90 na godzinę, bez zbędnych przyspieszeń i hamowań, to zużycie paliwa będzie dużo rozsądniejsze, bo wyniesie 6,5 litra, też całkiem nieźle jak na auto podwyższone, takich gabarytów. A teraz chciałbym sprawdzić jedną rzecz. Nie mamy oczywiście napędu na 4 koła, mamy tutaj napęd wyłącznie na przód, no ale nawet w takiej konfiguracji i jak sobie znieczulimy trochę układ kontroli trakcji, no to powinien się zachowywać jak na BMW przystało, czyli powinno tu być jak najmniej tej podsterowności, wypluwania tego przodu, no ale zobaczymy, czy tak w istocie będzie. Tu nam po prostu pokaże, jak się zachowuje to auto przy jeździe w ostrzejszym zakręcie. Jezus Maria, do szału doprowadza mnie ten silnik. No powiem Wam, że tragedii nie ma. Mimo że mamy tutaj oponę zimową, to takie szybsze wejście w zakręt nie powoduje tego, że nam jakoś ten przód zaczyna wypychać w kierunku rową. On zachowuje całkiem nieźle tor jazdy.
Oczywiście będzie to zasługa głównie tych systemów wszystkich wspomagających, bo choć w trybie sportowym można znieczulić nieco kontrolę trakcji i stabilizację toru jazdy, to jednak one nadal czuwają. O, teraz! O! No teraz to jechał dziobem w kierunku lasu. To wszystko zależy od prędkości, jaką mu zadacie przed wejściem w zakręt. Jak wchodzicie w zakręt i dopiero nadajecie mu pędu, no to on sobie tak otwiera tą przepustnicę i tak kieruje tymi wszystkimi systemami, tak nimi steruje, żeby ta podsterowność była jak najmniejsza. Ale w momencie, kiedy go bardziej rozpędzicie i dopiero zaczniecie wjeżdżać w zakręt, no to tam, wy chcecie tam, a on jedzie zdecydowanie tam. I tu już dodawanie gazu, odejmowanie gazu niczego za bardzo nie zmienia. Przedziwne, powiem Wam. Przedziwna konfiguracja, tak bym powiedział, bo tak, sztywne zawieszenie, ciekawy, fajny układ kierowniczy, ale napęd tylko naprzód i te 3 cylindry kompletnie nie pasują do tego zawieszenia i do tego układu kierowniczego. Więc jakaś taka konfiguracja psu na budę, tak bym powiedział, bo dopłacacie za te wszystkie M-pakiety, dopłacacie za aktywne zawieszenie, za sportowe hamulce z czerwonymi zaciskami, za parę pierdół, a to auto po prostu jest chaotyczne w tym wszystkim. Nie rozumiem, po co ktoś miałby kupować komfortowego, przestronnego SUV-a, tak naprawdę jeździć nim głównie po mieście z tymi 3 cylindrami, żeby jak najrzadziej było je słychać, a jednocześnie sobie doposażać auto w takie sportowe akcenty, nie tylko stylistyczne, ale też te mechaniczne. No dobrze, to do 120, o, tak jak teraz, 7 bieg, niewiele obrotów, bo 2800, 700, a zaraz będzie jeszcze mniej, jak wejdziemy w Trip Efficient znowu. Wtedy sobie pewnie wrzuci 7 bieg, resetujemy i zobaczymy, ile będzie spalał przy takich prędkościach. Duży plus to jest wyciszenie tego auta. I faktycznie przy 120 na godzinę to nie słyszycie nie tylko tego, jak pracuje ten 3-cylindrowy silnik, ale też nie ma absolutnie żadnych hałasów, choćby od słupków A, powietrza opływającego na nadwozie. Jest szklany dach, też absolutnie nic tutaj nie szumi. Pod względem takim wyciszenia całej kabiny jest naprawdę super. Teraz słychać w zasadzie tylko opony, teraz wjedziemy na kawałek asfaltu i jest w ogóle petarda. To naprawdę jest jeden z najlepiej wygłuszonych, kompaktowych SUV-ów, bez dwóch zdań. I wierzcie mi, że jak ta prędkość rośnie, to owszem, ten hałas też trochę rośnie, ale nie ma tak jak w innych samochodach, że po przekroczeniu pewnej prędkości nagle nie da się nawet rozmawiać czy słuchać radia. Przeciwnie, jedyny dźwięk, jaki Waszych uszu dobiega przy takiej jeździe, to jest ten od opon. Niemniej nawet jak jedziecie po takiej równej autostradzie, ale gdzieś tam pojawiają się pewne niedoskonałości tej nawierzchni, to czujecie, że ten zawias jest tutaj tak bardziej w charakterze sportowego, twardszego. Swoje robią oczywiście też 20-calowe felgi w naszym przypadku, na przykład na takich łączeniach na mosteczkach. Czujecie, że ono tak jędrnie, to słowo lubicie, z komentarzy tak wynika. No i przy takiej stabilnej jeździe autostradą też zaskakuje z użyciem paliwa, bo te 3 cylindry mają niewielkie zapotrzebowanie na benzynę i efekt jest taki, że możecie przy takich prędkościach 120-130 na godzinę zamknąć się w 6-7 litrach. Natomiast te 3 cylindry są też bardzo czułe na zmiany obciążenia. Kiedy tylko zaczynacie jechać dynamicznie i kiedy zaczynacie deptać ten pedał gazu w podłogę, kiedy te wtryskiwacze i ta turbosprężarka mają co robić, no to wtedy to zużycie paliwa zdecydowanie rośnie do 8, 9, a nawet 10 litrów średnio. Niemniej przy naprawdę takiej gentle jeździe, no to zamkniecie się w tych 6-6,5 litra nawet na ekspresówce i nawet na autostradzie, a to jest bardzo dobry wynik. Szczególnie jak weźmiemy pod uwagę gabaryt samochodu. No i prowadzi się na przykład w takim łuku stabilnie pokonywanym, czujecie stabilność tego auta, taką pewność tego układu kierowniczego, pewność tego zawieszenia, bardzo w stylu BMW. Bardzo. No to teraz jeszcze test sprawnościowy pod tytułem przyspieszenie od 0 do 100. W tym celu oczywiście wejdziemy sobie w tryb sportowy, a nawet jest aktywny, dobrze.
I zobaczymy, czy deklarowane 8,5 sekundy będzie w naszym przypadku do osiągnięcia. O, jak zamielił kołami. Matko, przy 50... Ojej, jak zmienił bieg, aż szarpnął delikatnie. Już. No, dźwięki towarzyszące temu przyspieszaniu są takie, jakby ktoś chciał tam zarżnąć te 170 koni. Jakby stał ze sztyletem, a one... Jak w rzeźni. Ale średnica zawracania, bardzo ładna za to. Tutaj są efekty naszego przyspieszenia od 0 do 100. Jak na to, ile mielił kołami, to jest bardzo dobrze. 8,6 sekundy. A naprawdę na pierwszym biegu to cały czas w zasadzie było mielone. No to jeszcze raz. Słyszycie, jak mieli? Jeszcze przy 40 paru mieli. A jednocześnie te konie też brzmią tak, jakby były przez maszynkę do mielenia przepuszczane. Ale dynamika, tak powiem Wam, jak on przyspiesza, to jest bardzo, bardzo ładnie, bardzo nieźle. Teraz troszkę gorzej, 8,85. No ale mamy auto doposażone na maksa, bo i szklane dachy, i Harmany Kardony, i wzmacniacze, i inne tego typu rzeczy. Więc wynik może niespektakularny i trudno nazwać go sportowym, natomiast niezły. Pierwszy pomiar 8,6, teraz 8,8, mielenie kołami na początku, więc gdybyśmy mieli kapcia letniego, rozgrzanego, to wierzę, że zeszlibyśmy nawet poniżej 8. 8,5, przepraszam, poniżej 8 to na pewno nie, ale może jakieś 8,3, 8,4 jakbyśmy popróbowali i pomęczyli się tutaj i gdyby koła nie mieliły. Więc jest naprawdę dobrze. Zanim przejdę do podsumowania, to jeszcze słówko o widoczności. Bo tak, z jednej strony ma bardzo duże boczne lusterka i w nich wszystko widzę świetnie. Z drugiej strony jest bardzo dużo elementów, które ograniczają Wam widoczność. Na przykład do tyłu malutka z tyłu szybka i słupki C bardzo szerokie. Tutaj pod kątem, jak patrzycie, to też bardzo masywny jest ten słupek A. Dodatkowo, oprócz słupków jeszcze tu macie trójkącik taki, który też ogranicza Wam pole widzenia i to w połączeniu z tym sprawia, że naprawdę w mieście ta widoczność pod kątem po jednej i drugiej stronie jest mocno ograniczona. Więc lusterka na tak, zdecydowanie duże, fajne, przejrzyste, czytelne, wszystko jest w nich, natomiast na nie widoczność do tyłu i tutaj pod kątem w obie strony. A już teraz podsumowując cały samochód. Mam bardzo mieszane uczucia co do tego auta, ponieważ tak, podoba mi się cholernie jego wyciszenie, przestronność w środku, jak na segment C, bagażnik, który jest dosyć obszerny, gdyby nie to, ta plastikowa półka w klapie, to byłaby w ogóle petarda. Bardzo podoba mi się wykończenie i wykonanie, bo to jest rzecz niespotykana w segmencie C, nawet w klasie premium, bo te auta w klasie premium segmentu C nie są absolutnie tak dobrze zrobione, zaczynają być dobrze zrobione od segmentu D, a w zasadzie E dopiero, gdzie czujecie, że to jest premium. Tutaj zdecydowanie jest to wszystko premium i to przez duże P. Jakość wykonania i materiały. I to są rzeczy na tak. Na tak skrzynia biegów świetnie pracująca. Na tak ten układ kierowniczy. Natomiast na nie, no zdecydowanie na nie to jest brzmienie tego nieszczęsnego silnika. Na nie jest, jak się rozpatruje to auto pod kątem doznań z jazdy, to zawieszenie, które owszem, jak będziecie chcieli sportowo szybciej pojechać, jest w porządku, ale w codziennej jeździe jest po prostu za sztywne i za twarde. Na nie zdecydowanie ta podsterowność w przypadku przedniego napędu. Na nie no okropne multimedia. Z gorszymi, szczerze mówiąc, we współczesnych nowych autach się nie spotkałem. Nie dość, że nie działa to wszystko tak szybko, jakbyście sobie tego życzyli, czego przykład mieliście przed chwilą, to najgorsze jest to, że są bardzo, bardzo skomplikowane w obsłudze, więc zdecydowanie nie te multimedia. No a najgorsze to są te dźwięki tego silnika. No to jest po prostu jakiś koszmar, jak się rozpatruje, jak się myśli, jak się ma z tyłu głowy, ile kosztuje to auto. Myślę, że to byłby fajny wóz i nawet wiele osób przymknęłoby absolutnie ucho na to, jak ten silnik działa, gdyby ono kosztowało 180 000 złotych, było bez tych wszystkich M-pakietów, miało normalne, standardowe zawieszenie, bez adaptacji, ale po prostu przyjemne. Nie miało mnóstwa tych wszystkich czarnych dodatków, tych pierdół, tych przeszyć, tych kierownicy ze znaczkiem M i tak dalej i by kosztowało te 180, no powiedzmy te 200 000 złotych i to byłby fajny wóz. Natomiast jeżeli rozpatrujemy ten samochód, skoro już ma te M-pakiety, a nawet pakiet M Pro,
i skoro ma sportowe zawieszenie, i skoro ma sportową skrzynię biegów z łopatkami, a propos, to jest tutaj jedna fajna rzecz, jak chcecie nagle przyspieszyć, pojechać szybciej, to nie musicie wchodzić w tryb sportowy, tylko przytrzymujecie sobie łopatkę boost i przez 10 sekund macie tryb sportowy. I on wtedy sobie redukuje bieg i rzeczywiście jest znacznie żwawszy przez 10 sekund. Proszę, jeszcze raz 10 sekund. O, boost. Zdejmiecie nogę z pedału gazu wtedy i on automatycznie wraca do normalnego trybu. To fajna rzecz. I to jest też ten M-pakiet, bo wtedy macie łopatki tutaj przy kierownicy i to nimi wykonujecie to polecenie. No i stylistyka nie, przynajmniej w moim odczuciu i w mojej subiektywnej ocenie, natomiast wiem, że są ludzie, którym to auto po prostu się spodoba. Ja mam wrażenie, że z wyglądu jest po prostu chińskie i generalnie przez te wszystkie bariery, przez te wszystkie ekraniki, przez ten świecący grill sprawia wrażenie zrobionego na rynek chiński. Tam mają w pompce to, co pracuje pod maską i ile ma cylindrów. Dla nich już teraz jest ważniejsze to, żeby był to napęd elektryczny. I tutaj też taki jest. Możecie sobie wziąć i X2 i myślę, że ono, tak szczerze mówiąc, to jest lepszym wyborem niż to dziadostwo, co pracuje tutaj pod maską. Nie mam absolutnie zarzutów do dynamiki tego silnika, do tego, jak on się napędza. Naprawdę dobrze współpracuje z tą skrzynią. Ale tak jak wspomniałem, cały czas jadąc tym autem i słuchając tego, co się wydobywa spod maski, z tyłu głowy mam 300 000 złotych. Ja zapłaciłem za to 300 000 złotych i muszę tego słuchać.